Cześć, z tej strony Bartek Czekała, z kolei ze stron universeofmemory.pl.com. Dziś weźmiemy się za bary z kolejnym, bardzo wydaje mi się do tej pory rozpowszechnionym mitem, a mianowicie, że spożywanie produktów zwierzęcych i odzwierzęcych, chodzi tutaj o mięso, jajka, nabiał, będzie negatywnie wpływać na gęstość kośćca. Oczywiście trzeba od początku podkreślić, jest to mit, jest to bzdurka, co będziemy pokazywać, a następnie będziemy pokazywać, jak produkty te mogą jak najbardziej przyczynić się do leczenia stanów takich jak osteopenia, czyli te początkowe zmniejszenie gęstości kośćca oraz przy leczeniu osteoporozy. Natomiast trzeba zacząć od początku. Skąd w ogóle to się wzięło? Ta hipoteza, bo to od początku była to hipoteza, która koniec końców oczywiście nie została udowodniona, nazywała się Ash Acid Hypothesis, czyli jakby hipoteza kwaśnego popiołu. I jak próbowałem wyśledzić jej genezę, to ona sprowadza się gdzieś do roku 1914 do badania jakiego Berga. Sama hipoteza ta zakładała, że w momencie, w którym będziemy spożywać znaczną ilość produktów zwierzęcych, takich, które wymieniłem, będziemy również spożywać znaczne ilości fosforanu. I podczas procesu metabolizowania produktów zwierzęcych fosforanu będą powstawały znaczące ilości kwasu. I ten kwas musi zostać neutralizowany wapniem. Ponieważ tego wapnia zakładało się nie będzie wystarczająco, żeby zneutralizować te kwasy, to będzie musiał zostać wyciągany z tkanek i przede wszystkim oczywiście z kości, co powinno z czasem doprowadzić do jeszcze raz osteopenii, a następnie osteoporozy. Pytanie, czy coś z tego wyszło? Zobaczmy. W początku tej hipotezy mieliśmy tak naprawdę jakieś wybrane badania epidemiologiczne, które pokazywały potencjalnie właśnie powiązanie i korelację między konsumpcją tych produktów zwierzęcych a zmniejszaniem gęstości kośćca. I mówię, że niektóre nie bez powodu, ponieważ z kolei mieliśmy też sporo innych badań, które pokazywały, że tego powiązania nie ma i mieliśmy również badania, które pokazywały absolutnie przeciwną korelację. To jest oczywiście mój absolutny ukochany klasyk, na który zwracam uwagę. Często ktoś do mnie pisze maila, że czemu w tym badaniu pokazuje się to, a w tym innym wychodzi absolutnie odwrotny wniosek. Bardzo często jest to kwestia właśnie bazowania czy próby kształtowania opinii na badaniach epidemiologicznych. Epidemiologia ma swoją wartość, natomiast tylko i wyłącznie w połączeniu z badaniami interwencyjnymi, randomizowanymi, zaślepionymi. Więc zaczęło wychodzić szczególnie w ciągu ostatnich 15-20 lat mnóstwo badań, które dosyć brutalnie obaliły tą hipotezę. Tutaj wrzucę parę tytułów, one oczywiście będą w opisie. One pokazały, że konsumpcja tych produktów nie ma nic wspólnego ze zmniejszaniem gęstości kośćca. Wyszło badanie, które na przykład w badaniu Rotterdam pokazano, że jest powiązanie między zwiększoną konsumpcją błonnika a zmniejszaniem gęstości kośćca i jest, ale to jest temat na osobny odcinek. I na końcu zaczęły wychodzić metaanalizy. Przypominam, jak zawsze metaanaliza to jest, czy przeglądy systematyczne, to są badania, które sumują dorobek naukowy, jakieś różnego rodzaju wnioski z wielu innych badań, żeby zwiększyć moc statystyczną wyprowadzanych wniosków. I w jednej z takich metaanaliz, które właśnie próbowała analizować, czy analizowała, czy te produkty zwierzęce wpływają negatywnie na gęstość kośćca i warto podkreślić, czy diety alkaliczne, diety zasadowe, które urodziły się na kanwie tej hipotezy, będą z kolei pozytywnie wpływać na gęstość kośćca. Bardzo ładnie to podsumowano. Nie ma tak naprawdę absolutnie żadnych dowodów, które by pokazywały, że będziemy mieć relację, że diety, które są bogate w produkty zwierzęce, będą zmniejszać gęstość kośćca i nie ma absolutnie żadnych dowodów, żeby diety alkaliczne, diety zasadowe miały jakąkolwiek trafność. W przyszłości się chodzi jakąkolwiek trafność, natomiast tam w badaniu podkreślono, jeśli chodzi o budowanie gęstości kośćca. Ciężko o bardziej wdzięczny temat odcinka niż ten, aby przedstawić sponsora odcinka, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw, gdzie ta hodowla odbywa się po bożemu, to znaczy nie ma żadnych używanych antybiotyków, nie ma żadnych boosterów wzrostu. Cała hodowla odbywa się w naturalnym tempie, co gwarantuje po prostu największą wartość odżywczą takiego mięsa. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy sobie na stronę Mięsnej Paczki, grzebiemy, patrzymy, czy któraś z gotowych, już skompletowanych paczek nam pasuje. Możemy sobie w takim razie wybrać taką jedną albo więcej paczek, a jeśli nie,
to możemy skompletować własną paczkę ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi to jest wybieramy, gdzie ta nasza mięsna paczka ma zostać dostarczona i punkt trzeci, otwieramy drzwi i cieszymy się świeżym mięskiem. Ponieważ one po uboju jest mrożone, jest dostarczane do nas zmrożone, jest warstwa izolacyjna, jest zabezpieczone suchym lodem, co gwarantuje po prostu, że te wartości odżywcze będą maksymalizowane. Co dla mnie osobiście jest najważniejsze, nie dochodzi do marnotrawstwa, można sobie to mięso przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wyciągać wtedy, kiedy jest czas po prostu coś ugotować. Nie ma jakby strachu, że coś się zepsuje, ponieważ trwałość tego mięsa wynosi wiele miesięcy, jeśli jest przechowywane w ten sposób. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Dla osób, które nie zamawiały jeszcze w Mięsnej Paczce, z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Lecimy dalej. Hipoteza ta oczywiście upadła i została obalona, bo nie było innych możliwości. Ona ignorowała od początku to, co powtarzam na kanale, to znaczy, że organizm nie jest kretynem. Organizm jest w stanie się świetnie regulować pod całym mnóstwem względów, aspektów. Trzeba mu po prostu nie przeszkadzać. I to samo oczywiście tyczy się regulacji kwasowości czy zasadowości, ogólnie mówiąc pH, każdej tkanki w organizmie i każdego płynu ustrojowego. Przede wszystkim nerki będą brały udział w tym mechanizmie. To znaczy, że w momencie, w którym pH naszej krwi zaczyna robić się zbyt zasadowe, to nerki zaczynają wydawać dwuwęglan, tak zwany bicarbonate, jak ktoś chciałby sobie coś tam poczytać więcej po angielsku. Jeśli z kolei pH krwi robi się zbyt kwasowe, to zaczynamy wydawać jony wodoru. I oczywiście w tym procesie biorą udział też choćby płuca, tak? Czyli na przykład dwuwęglan jest w stanie wiązać się z kwasami w krwiobiegu i w ten sposób tworzy dwutlenek węgla, który następnie jest wydechany. Powstaje w tym również w procesie woda, i z kolei to wysikujemy. Warto przypomnieć, albo przynajmniej powiedzieć osobom, które może nie wiedzą, że różnego rodzaju te pierdy, w zasadzie diety zasadowe, alkaliczne czy produkty są pierdami z bardzo prostego powodu. Już opisywałem oczywiście mechanizmy, poprzez które ciało będzie regulować pH tkanek czy płynów ustrojowych, ale też warto podkreślić na przykład, że pH krwi jest bardzo ściśle regulowane, aż tak mocno regulowane, że ono będzie zawierało się w przedziale 7,35 do 7,45. I jakikolwiek większy odchył w którąkolwiek stronę będzie prowadzić do już poważnych stanów medycznych, mianowicie albo kwasicy, albo zasadowicy. Więc to nie jest tak, że organizm by pozwolił, żeby cokolwiek w jakikolwiek mocniejszy sposób mogło wpłynąć na to pH. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno się postarać, tak, żeby doprowadzić do albo jednego stanu medycznego, albo drugiego, co często jest powiązane z różnego rodzaju innymi chorobami, tak? To znaczy, oczywiście kwasica może dochodzić w przypadku na przykład cukrzycy, w ciąży, w deficycie kalorycznym. Naprawdę nie jest to łatwa sprawa, żeby ruszyć pH dowolnej tkanki czy płynu ustrojowego poza jakiś określony wymiar. Natomiast jest jeszcze tutaj jeden aspekt, który oczywiście wtedy, kiedy ta hipoteza powstawała, nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ z tego co kojarzę, nie było jeszcze wtedy takiej wiedzy w medycynie. Duża część składu kości, gęstości kośćca to jest oseina. Oseina ogólnie będzie składać się w 90 do 95% z włókien kolagenowych, szczególnie włókien kolagenowych typu pierwszego. Generalnie mamy tutaj praktycznie sam czysty kolagen. Prawie sam czysty kolagen. Przypominam, że kolagen oczywiście będzie składać się z czego? Z aminokwasów. Tak? Czyli potrzebujemy aminokwasy, a więc możemy powiedzieć te składowe, z których będzie składać się białko, aby zbudować oseinę. Następnie oseina jest mineralizowana i będzie tworzyć blaszki kostne. Będzie tworzyć po prostu gęstość kośćca. Jako taka zmineralizowana oseina będzie stanowić, znowu tutaj zależy od badania, ale możemy mówić, że ogólnie 40 do 50%, żeby mieć ciut szerszy przedział gęstości kośćca. Podsumowując, białko, które spożywamy, będzie przekształcane, czy będzie tworzyć gęstość naszego kośćca w 40 do 50%. Innymi słowy, jest to cholernie ważna składowa i bardzo ważny czynnik, który będzie wpływać na to, czy gęstość naszego kośćca jest dostateczna albo nie. Tym właśnie teraz się zajmiemy dokładnie, przejdziemy sobie przez różnego rodzaju badania i niuanse jak zawsze i pokażemy, że jeśli masz osteopenię albo masz osteoporozę, to jednym z absolutnie krytycznych, fundamentalnych rzeczy, za które trzeba się zabrać, to jest dieta i zwiększanie ilości białka w tej diecie. I szczególnie oczywiście na to powinny uważać panie.
ponieważ to panie są, za przeproszeniem, głównymi beneficjentkami osteopenii i osteoporozy, co jest z kolei powiązane z ich profilem hormonalnym. W momencie przejścia na menopauzę, kiedy estrogeny nurkują i wbijają się w podłogę, dochodzi właśnie najczęściej do tych stanów i nie bez powodu, ponieważ estrogeny będą odpowiadały dosyć mocno za tworzenie gęstości kośćca. Dlatego też różnego rodzaju hormonalne terapie zastępcze, czy to naturalne, czy to jakieś fitoterapie, czyli terapie roślinne, w momencie zwiększania poziomu estrogenu są w stanie też pozytywnie oddziaływać na gęstość kośćca. Badanie jest oczywiście tyle, że szczerze mówiąc, jeśli nagrywałbym codziennie filmik przez najbliższy miesiąc i omawiał w nim, nie wiem, 5 do 10 badań, to i tak nawet bym nie musnął powierzchni wszystkich badań, i to epidemiologicznych, i interwencyjnych, które pokazywały, że właśnie konsumpcja białka będzie pozytywnie wpływać na gęstość kośćca. Ale oczywiście omówimy sobie takie, co ciekawsze, łącznie z mechanizmami, bo oczywiście te mechanizmy, wydaje mi się, są arcyciekawe, żeby głębiej zrozumieć, dlaczego te produkty zwierzęce będą pozytywnie wpływać na gęstość kośćca. Pierwsze badanie dotyczyło właśnie, było update'em, aktualizacją naszej wiedzy na temat właśnie wpływu tych produktów zwierzęcych, odzwierzęcych na gęstość kośćca. Tam pokazano, że oczywiście, tak jak sobie mówiliśmy, że jak najbardziej będą pozytywnie wpływać na gęstość kośćca. Natomiast poprzez jakie mechanizmy? Pierwszy mechanizm, który wyróżniono, to zwiększone wchłanianie wapnia z jej. Białko będzie pozytywnie wpływać na zwiększone wchłanianie wapnia z jej. I tutaj jeszcze warto dodać, jak zresztą będzie widać w innych badaniach, które gdzieś tam potem będę cytować, to zwiększone wchłanianie wapnia z jej będzie też oznaczać, że będziemy potencjalnie wysikiwać więcej wapnia. Jeśli ktoś jadłby szczególnie dużo białka, powyżej 1,5 nawet grama na 1 kg masy ciała, to i zrobiłby sobie dobową zbiórkę moczu, jeśli chodzi o wapń, to by się okazało, że może wychodzi ona poza górną granicę. I uwaga, wcale właśnie nie znaczy to, że coś się dzieje nie tak z gęstością kośćca, że ten wapń jest wyciągany z kości i następnie usuwany z moczem? Nie, to znaczy, że po prostu wchłaniamy na tyle dużo tego wapnia dodatkowo, że organizm będzie musiał po prostu usuwać część tego wapnia, żeby regulować po prostu ten proces. Ostatnie dwa powody to zwiększony poziom IGF-1, czyli tego insulinopodobnego czynnika wzrostu 1. On jest tak naprawdę głównym regulatorem, czy powiedziano jednym z najważniejszych na pewno regulatorów, jeśli chodzi o wzrost gęstości kośćca. Ponieważ produkty zwierzęce mają to do siebie, że one będą bardziej aktywizować wszelakie IGF-1 w takim, powiedział, pozytywny sposób. Oczywiście są negatywne sposoby, które będą powiązane ze zwiększonym IGF-1, między innymi w różnego rodzaju dysfunkcjach, które prowadzą do powstawania nowotworów. Znowu temat na osobny odcinek, ale warto podkreślić. Ten podwyższony poziom IGF-1 będzie pozytywnie regulować gęstość kośćca i na koniec sama konsumpcja tych produktów będzie prowadzić do zmniejszania aktywności przytarczycy. Przytarczycy mają to do siebie, że one w momencie, w którym są bardziej aktywizowane, będą regulować poziom wapnia w organizmie, wyciągając właśnie ten wapń z tkanek i znowu przede wszystkim kości. Jeśli zmniejszymy aktywność przytarczyc, to automatycznie będzie oznaczało to, że te przytarczyce będą wyciągać mniej jonów wapnia z kości. Więc to są takie, bym powiedział, 4 najważniejsze mechanizmy. To jeszcze jest jedna rzecz dla osób, które lubią więcej wiedzieć albo chciałby sobie robić takie dokładniejsze badania. Mówiliśmy, że konsumpcja większa białka będzie prowadzić do zwiększonego wchłaniania wapnia z jej. I tym samym w dobowej zbiórce moczu będzie wychodzić zwiększone wydalanie wapnia. I jeśli kogoś by to zaniepokoiło, oczywiście, to może sobie zrobić dodatkowo badanie przytarczyc i wtedy zobaczyć po prostu, jaki jest poziom i najczęściej wyjdzie, że ten poziom właśnie hormonu przytarczycowego jest niski, więc szansa na to, że zwiększone wydalanie wapnia jest powiązane właśnie z tym, że to przytarczycy zaczynają wyciągać sygnalizacyjnie wapń z kości, jest bardzo niska. Oczywiście inne sposoby kontrolowania tego po wielu miesiącach to są po prostu badania obrazowe, tak zrobić sobie, czy zrobienie sobie densytometrii, żeby zobaczyć, jak gęstość kośćca się zmieniła. Natomiast oczywiście o tym gdzieś tam powiem jeszcze pod koniec odcinka. Natomiast warto podkreślić, że w dosyć wielu badaniach pojawia się jeden taki ważny czynnik, mianowicie dostateczna podaż wapnia. Te pozytywne oddziaływanie zwiększonej konsumpcji białka na gęstość kośćca, wiele badań obwarowuje jednym warunkiem, mamy dostateczną podaż wapnia. I oczywiście pokazywano to na różne sposoby, na przykład w jednym badaniu podawano suplementację witaminą D w szalonej ilości 700 jednostek dziennie oraz 500 mg wapnia. Nie pamiętam, jaki to był związek wapnia, natomiast pokazano, że przy takiej kombinacji, na przykład w okresie 3-letnim, doszło do znacznego odbudowania gęstości kośćca u osób, które miały ścieńczenie
tej gęstości. Bardzo fajnie swoją drogą tą zależność tego, jak konsumpcja zwiększona białka pozytywnie wpływa na gęstość kośćca. Są badania, które skupiają się na restrykcjach kalorycznych, czyli powstawaniu deficytu kalorycznego. To jest ważne, żeby podkreślić, że w momencie właśnie powstawania deficytu kalorycznego, kiedy zaczynamy chudnąć, następuje też bardzo często zmniejszanie gęstości kośćca. Ponownie jest to szczególnie ważne dla pań. Statystyki ogólnie, jeśli chodzi o osteoporozę, pokazują, że dotyka ona zaledwie 1 do 8% w zależności od populacji, społeczeństwa, kraju i tak dalej. 1 do 8% panów po 50 roku życia, natomiast 9 do 38% pań. Widać, że bardzo, bardzo znacząco jakby ilość kobiet, których to dotyka, jest zwiększona czy podniesiona w porównaniu do mężczyzn. Więc jeszcze raz, w momencie, w którym będziemy tracić wagę, będziemy chudnąć, dochodzi do ścieńczenia gęstości kośćca. Właśnie w jednym z takich badań porównywano w okresie 12-miesięcznym, jaka będzie utrata potencjalnie gęstości kośćca u osób, które konsumowały 86 gramów białka, to było prawie 1/4 objętości kalorycznej tych osób, w porównaniu do osób, które jadły 60 gram białka. U nich to było chyba 14% mniej więcej objętości kalorycznej. Nie było szoku. Osoby, które jadły więcej białka, straciły zdecydowanie mniej gęstości kośćca w tym czasie, czyli innymi słowy, zwiększona konsumpcja białka miała działanie ochronne, jeśli chodzi o utratę gęstości kośćca. Kolejną kwestią, która zdecydowanie wybija się z badań, jest to akurat coś, co bym powiedział mnie przynajmniej mocno zaskoczyło, ale suplementacja białkiem w postaci różnego rodzaju odżywek białkowych, serwatkowych, nie ma specjalnie wpływu. Nie wychodzi na to, żeby miała specjalnie wpływ na odbudowę gęstości kośćca. W jednym z takich badań kobiet w wieku od 70 do 80 lat, które dochodziły do 96 gramów białka dziennie, przy czym 30 gram pochodziło z białka serwatkowego. Po 2 latach nie było specjalnej zmiany, jeśli chodzi o gęstość kośćca w porównaniu do grupy placebo. Jest jedno potencjalne wyjaśnienie tego mechanizmu, mianowicie no właśnie, zwiększona cały czas podczas konsumpcji różnego rodzaju produktów i zwierzęcych i odzwierzęcych konsumpcja roślin. Jak zaraz sobie zobaczymy, bo zaraz omówimy sobie osobno, jak właśnie białko pochodzenia zwierzęcego w porównaniu do białka pochodzenia roślinnego będzie miało jednak lepszy wpływ. Warto wiedzieć, że całe mnóstwo składników antyodżywczych w roślinach działa jako tak zwane inhibitory proteazy. Proteazy to są enzymy, które będą rozkładać białka na aminokwasy. Więc inhibitory proteaz to oczywiście są substancje, które będą blokowały ten rozkład. Innymi słowy, dużo więcej białka jest wtedy niestrawionego. Więc generalnie zawsze będzie różnica, jeśli chodzi o wchłanianie aminokwasów, uzyskiwanie aminokwasy z posiłku białkowego w momencie, w którym będzie on w towarzystwie roślin, w towarzystwie szczególnie warzyw versus brak tych warzyw. Dołożenie warzyw, im więcej tych różnego rodzaju warzyw często się dołączy, tym mniejsze będzie wchłanianie aminokwasów, o czym warto pamiętać. Natomiast będzie jeszcze osobny odcinek, w którym po prostu będę pokazywać na różnego rodzaju badaniach, też już standardach międzynarodowych, dlaczego białka roślinne po prostu są dużo gorzej wchłanialne niż białka pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego. Jeśli chodzi o właśnie różnicę między białkiem zwierzęcym a białkiem roślinnym, to w Hiszpanii w populacji powyżej 65 roku życia sprawdzano w okresie od 6 do 24 miesięcy, jak potencjalnie właśnie zwiększona konsumpcja białka pochodzenia zwierzęcego w porównaniu do białka roślinnego będzie wpływać na ryzyko złamań i w tej grupie, w której było dużo więcej białka zwierzęcego w porównaniu do roślinnego, ryzyko złamań było zmniejszone o 62%. Natomiast tak jak mówiłem, ja jeszcze to omówię na osobnym filmiku, bo są fajne badania, które bezpośrednio, nawet w krótkim okresie, w przeciągu paru tygodni, to jest szokujące, będą pokazywać, jak zwiększa się obrót kostny, czy może być rozkład tej gęstości kośćca, masy kostnej, w momencie zastąpienia znacznej części białek zwierzęcych białkami roślinnymi. To naprawdę przerażające jest, jak się czyta to badanie, czy badania tego typu, ale do tego jeszcze dojdziemy. W kolejnym badaniu sprawdzano na grupie 130 kobiet w średnim wieku właśnie jak zwiększona konsumpcja białka będzie wpływała na zachowanie masy kostnej, gęstości kośćca w momencie, w którym one będą tracić wagę. Samo badanie trwało 12 miesięcy. Przez 4 miesiące kobiety te miały schudnąć w obu grupach i przez 8 miesięcy był etap utrzymywania wagi. Mieliśmy właśnie dwie grupy. Jedna dostawała 1,4 grama białka na 1 kg masy ciała i dostawała 3 porcje nabiału dziennie. Druga grupa, ona była wysokowęglowodanowa, czyli takie nasze, bym powiedział, klasyczne, obecne wytyczne. Jadła zgodnie z wytycznymi 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała. Dostawała ta grupa 2 porcje nabiału dziennie. Badano
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz na biodrach, czyli w tych takich klasycznych miejscach, gdzie odbywa się densytometria, jak zmieniła się gęstość kośćca przy pomocy DEXA, więc tej absorpcjometrii rentgenowskiej, pokazano, że te kobiety, które były na tej diecie, która dostarczała 1,4 grama białka na 1 kg masy ciała, miały zdecydowanie mniejszy ubytek masy kostnej. Robiono również badanie wapnia w dobowej zbiorce moczu i zgodnie z tym, co sobie mówiliśmy, u kobiet, które jadły więcej białka, miały też zwiększone wydalanie wapnia w moczu, mimo że jeszcze raz u nich akurat ta utrata gęstości kośćca była dużo mniejsza niż u kobiet, które jadły mniej tego białka. Kolejne badanie to była metaanaliza, która porównywała diety wysokobiałkowe do diet niskobiałkowych. Znowu bez szoku wyszło, że zwiększona konsumpcja białka będzie zwiększać gęstość kośćca. Natomiast jest tam, uważam, bardzo ważne zdanie, które trzeba przeczytać, czy fragment, w którym wytknięto, że wychodzi na to, że osoby, szczególnie osoby starsze, osoby, które są bardziej narażone na zmniejszenie gęstości kośćca i tym samym warto podkreślić różnego rodzaju nieprzyjemności w stylu złamania, a na przykład złamania takie jak złamanie biodra bardzo często, w paru 10% przypadków, to było chyba 40% przypadków, będą prowadzić, szczególnie u osób naprawdę starszych, do śmierci. To jest potencjalnie jeden z takich najważniejszych czynników tego, że te osoby po prostu umrą, mimo że to jest tylko i wyłącznie złamanie, można by pomyśleć. Podkreślono w tej metaanalizie, że obecne wytyczne, które sugerują, żeby jeść 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała, mogą być niewystarczające, żeby zapobiegać złamaniom i utracie gęstości kośćca. Jak najbardziej jest to prawda. Ja wielokrotnie już mówiłem w wielu odcinkach, nie ma większego debilizmu, czy właściwie są dwa debilizmy w obecnych wytycznych. Sugerowanie, że normalne osoby powinny jeść 50% czy 40-60% węglowodanów, jeśli chodzi o objętość kaloryczną dziennie, i powinny jeść przy tym zaledwie 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała. Absolutny absurd i naprawdę nie ma co się dziwić, że większość osób w społeczeństwie jest naprawdę chora. Pomijając to, że cały czas przypominam, my obecnie mamy w kraju około 2,6 miliona osób z cukrzycą, 1,4 miliona w stanie przedcukrzycowym, czyli z insulinoopornością, z osób, które zostały zdiagnozowane. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile takich osób jest naprawdę. 5 milionów, 6 milionów, jak na ludność naszego kraju to jest ponury absurd. Kolejne badanie z roku 2015 pokazywało wpływ konsumpcji białka na układ kostny i mimo, że nie napisano tego w tytule, to była swoista metaanaliza. Natomiast i znowu metaanaliza to oczywiście pokazała to, o czym sobie mówiliśmy, mianowicie więcej białka równa się większa gęstość kośćca. Natomiast czemu cytuję osobno to badanie? Ponieważ to jest jedyne badanie, które znalazłem do tej pory, które w bardzo, bardzo przemyślany i metodyczny sposób uwzględniało badania, które wchodziły w tą metaanalizę. To znaczy, jeśli badania nie spełniały odpowiednich kryteriów, to nie były uwzględniane. Jakie badania nie były uwzględniane, były odrzucane? Badania, u których wszystkie osoby, wszyscy uczestnicy mieli jakąś chorobę, m.in. osteopenię, osteoporozę, która zmniejszała gęstość kośćca lub więcej niż 20% takich osób było. Czemu? Bo czasami będziemy mieć różnego rodzaju choroby, które rzeczywiście będą dokołać układ kostny, one nie zawsze muszą mieć coś wspólnego z dietą. Usuwano badania, w których dochodziło do deficytu kalorycznego. Czemu? Bo tak jak sobie mówiliśmy, deficyt kaloryczny będzie zmniejszać gęstość kośćca, to pokazywaliśmy już, że nawet wtedy zwiększona konsumpcja białka będzie prowadzić do zmniejszonej gęstości kośćca w porównaniu do grup kontrolnych, ale takie badania też eliminowano, żeby nie zaburzyć obrazu. Eliminowano również badania, które, uwaga, trwały krócej niż 6 miesięcy, bo badania, które trwają krócej niż 6 miesięcy, bardzo często nie potrafią pokazać tego na badaniach właśnie w stylu DEXA, różnego rodzaju densytometrii, czy ta gęstość kośćca się zmieniła. Dlatego te badania dłuższe są preferowane, bo tam dopiero można zaobserwować bardzo wyraźne trendy. Dodatkowo usunięto badania, w których pojawiały się suplementacja albo spożycie znaczącej ilości izoflowanów z soi, czyli również białka sojowego, z prostego powodu, ponieważ jest to białko, które będzie wpływać na poziom estrogenów, a jak sobie mówiliśmy, estrogeny mają jakby osobne działanie wpływające na budowę gęstości kośćca, tym samym takie badania również zostały wyeliminowane. Więc było to absolutnie świetnie kontrolowane badanie, bardzo mi się podobało takie przemyślane podejście do tego, co uwzględnimy w tej metaanalizie, no ale bez niespodzianki, jeśli chodzi o wnioski. Jeszcze raz, więcej białka równa się więcej gęstości kośćca. W kolejnym badaniu sprawdzono ponownie, jak konsumpcja białka będzie wpływać na gęstość kośćca u kobiet starszych.
Zostały one podzielone na dwie grupy. Jedna grupa konsumowała dietę o niskiej zawartości białka, czyli mniej niż określano to 66 gramów białka na 1 kg dziennie. Druga grupa więcej niż 87 gramów białka dziennie. Na zakończenie tego badania kohortowego podkreślono, że kobiety, które spożywały najmniej białka, miały znacząco, to było ładnie podkreślone, znacząco mniejszą masę kostną, gęstość kośćca niż kobiety, które spożywały tego białka dużo więcej. I ponownie w tym badaniu pięknie podkreślono, że obecnie rekomenduje się 0,8 grama białka na 1 kg masy ciała, ale u osób starszych, żeby w ogóle utrzymać sprawność mięśniową, powinno się konsumować 1 do 1,2 grama białka na 1 kg masy ciała. A jeśli mamy osoby starsze, które są schorowane, między innymi występują kłopoty z układem kostnym, konsumpcja powinna wynosić 1,2 do 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała. Kolejne badanie, i zawsze właśnie powtarzam, to co dzieje się w literaturze, to co się dzieje się w badaniach, a to co jest potem nam rekomendowane przez różnego rodzaju troskliwe towarzystwa, instytucje państwowe i niepaństwowe, to są dwa różne światy. Jak ktoś dużo siedzi w badaniach, to naprawdę nie jest mu ciężko uwierzyć, że po prostu gdzieś tam na świecie mamy absolutną propagandę, jeśli chodzi o to, jak powinniśmy się odżywiać i nie ma ona nic wspólnego z naszym zdrowiem. Jeśli chodzi o podsumowanie, dlaczego białko pozwala zwiększyć gęstość kośćca? Mieliśmy 4 główne mechanizmy. Jest zwiększanie wchłaniania wapnia z jejt. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, mieliśmy zwiększenie masy mięśniowej, a tym samym zwiększenie ogólnie masy ciała i tym samym podczas wysiłku fizycznego, chodzenia, ćwiczeń siłowych mamy zwiększoną presję, zwiększony stres mechaniczny na kości i tym samym to daje sygnał naszym komórkom w kościach, żeby zwiększać produkcję różnego rodzaju elementów, które będą tworzyć naszą gęstość kośćca. Dodatkowo mieliśmy zmniejszenie aktywności przytarczyc, czyli zmniejszenie szans tego, że ten hormon przytarczycowy będzie wyciągać wapń z kości i innych tkanek. I na koniec mieliśmy zwiększony poziom IGF-1. O czym trzeba pamiętać? Jeśli chodzi o zwiększenie konsumpcji białka, ono powinno być oczywiście stałym elementem diety. Jakby odbudowywanie masy kostnej to jest tylko jeden z wielu argumentów. Nie bawić się w zwiększanie tej konsumpcji białka na parę miesięcy, to jest proces. Największe takie zmiany będzie widać mniej więcej po 1 roku od wprowadzenia takich zmian. Kolejna rzecz jest taka, że pamiętamy, że trzeba mieć odpowiednią podaż wapnia przy tej konsumpcji. Oczywiście fajnie, jeśli to odbywa się z diety, na przykład jest zwiększona konsumpcja nabiału. Jeśli nie jest to możliwe z powodu nietolerancji, uczuleń, preferencji, diet, jeśli ktoś jest na takim, bym powiedział, mięsnym karniworze i tak dalej, można spokojnie pomyśleć o potencjalnie, jeśli ktoś chciałby się upewnić, że żadnego elementu nie przypuści, można się pokusić o suplementację po prostu wapniem. Kolejną rzeczą jest to, że pamiętamy, że sama konsumpcja białka jest jednym z wielu czynników. Mówiliśmy między innymi, że hormony grają dużą rolę, jeśli chodzi o budowanie gęstości kośćca, czyli w przypadku kobiet będą to estrogeny, które spadają w okresie perimenopauzalnym i szczególnie menopauzalnym. Pamiętamy, że no właśnie, żeby ta gęstość kośćca była budowana, żeby w ogóle ona była odbudowywana też, potrzeba jakichś bodźców. Jeśli ktoś je więcej białka, nawet dietę ma w porządku, a siedzi non-stop na dupie i w ogóle się nie rusza, nie ma żadnego wysiłku fizycznego, to też ciężko o to, żeby te komórki dostawały sygnał, żeby jednak budować tą gęstość kośćca. Kolejne rzeczy, o których pamiętamy, białko jest preferowane, jeśli chodzi o dietę, czyli zwiększamy konsumpcję białka przy pomocy normalnych produktów. I to też widać na przykład w badaniach medycyny sportu. Osoby, które budowały masę mięśniową, bardzo często przybierają dużo łatwiej, dużo szybciej, efektywniej masę mięśniową, jeśli bazują na produktach, rzeczywiście jakiejś żywności normalnej versus różnego rodzaju odżywki białkowe. Jeśli chodzi o to, ile konsumować, polecam trzymać się minimum 1,5 grama do 2 gramów białka na 1 kg masy ciała. Szczególnie jeśli ktoś już ma kłopoty. A nawet jeśli nie ma kłopotów, te 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała to jest świetny, nazwijmy to protokół prewencyjny, żeby nic się nie działo z gęstością kośćca. Jeśli kłopoty już wystąpiły, jest osteoponia, jest osteoporoza, nie schodzić poniżej 1,5 grama białka na 1 kg masy ciała. Przypominam również, że białko pochodzenia zwierzęcego jest dużo lepiej wchłaniane, dużo więcej tych aminokwasów się przyswoi w porównaniu do białka roślinnego. Same warzywa mają bardzo często inhibitory proteaz, które będą uniemożliwiać rozbijanie białka na aminokwasy. Tym samym warto,
jeśli ktoś na przykład je, nie wiem, 3 posiłki dziennie, warto mieć przynajmniej 1 posiłek dziennie w diecie, w którym nie będzie żadnych warzyw, czyli na przykład będzie to, nie wiem, ta klasyczna jajecznica na przykład na boczku, to będzie maksymalizować wchłanianie aminokwasów. I na koniec przypominam, 80 gramów białka na 1 kg masy ciała jest absolutnie idiotycznym założeniem dla praktycznie dowolnej grupy demograficznej u nas. Osoby młodsze, dojrzewające, starsze, aktywne fizycznie, nieaktywne fizycznie. W badaniach bardzo często fajnie widać, że większość osób, bardzo duża część osób, która ma różnego rodzaju złamania, ma kłopoty kostne, spożywa 80 i mniej grama białka na 1 kg masy ciała. I to powinno, mam nadzieję, dać do myślenia. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli ktoś nie widział, mam osobny odcinek o osteoporozie, mianowicie trochę przewrotnie, jak wywołać osteoporozę. Jest to filmik, który bazuje na komentarzu takiej pani w internecie, która opisywała, że ona robiła wszystko dobrze, że unikała nabiału, jadła mnóstwo warzyw i jakimś cudem rozwinęła u niej się paskudna osteoporoza i że to na pewno jest genetyczne. Także polecam również obejrzeć ten filmik, jeśli interesuje Cię ten temat. Jak zawsze jestem bardzo chętny, żeby usłyszeć Twoje doświadczenia w tej sprawie, szczególnie jeśli miałeś takie kłopoty, jak odwracałeś te swoje kłopoty kostne itd. itp. Również pytania, sugestie są jak zawsze mile widziane w komentarzach. Polecam klasycznie swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z. Jest to, można powiedzieć, taki system nauki właśnie uniwersalny i można go wykorzystać do każdego języka. Również są tam jakby osobne kursy językowe dla angielskiego i niemieckiego, które opisują, jak się między innymi się uczyć gramatyki i słowotwórstwa. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę samodzielnie od A do Z, zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. I na koniec o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe włosów, a również jak diagnozować, zapobiegać telogenowemu łysieniu włosu i leczyć różnego rodzaju uporczywe choroby skóry głowy, między innymi uporczywy właśnie łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypięte, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli interesują Cię języki, pamięć, po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera, również właśnie tam jest link między innymi do kursów. Można zapisać się do newslettera wprowadzając swój adres mailowy, tam z kolei wysyłam artykuły z dziedziny właśnie języków, pamięci i czasami między innymi analizy badań naukowych. Jeśli z kolei ciekawią Cię wszystkie te informacje, które wyrzuciłem z siebie w tym filmiku, można je ściągnąć w wygodnej formie fiszek, te fiszki są gotowe, ściągamy je do programu, który nazywa się Anki i możemy zacząć z miejsca je przyswajać. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać, jeśli ktoś chce i można ściągnąć właśnie fiszki do tego odcinka i paru 10 ostatnich. Jest również dostępne forum dla patronów, sekcja badanie tygodnia, gdzie opisuję za omówieniem najciekawsze badanie danego tygodnia, różnego rodzaju właśnie smaczki, które nie trafiają tutaj na kanał, są tam opisywane. Chyba tyle na ten moment. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.